Hej, to Sysio, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na Project Pen Update, czyli projekt, w którym zużywamy kolorówkę. Mam dzisiaj dla Was bardzo ekscytujący update, więc nie przedłużając, zapraszam gorąco do oglądania. Zacznijmy od rachunku sumienia. Produkty, które wyrzucam, mimo że ich nie zużyłam, chociaż wyglądają na zużyte, bo są to już takie puste blaszki po cieniach do powiek. I powiem Wam, że jak rozbrajałam paletkę w Moro, to właśnie te dwa cienie tak troszkę mi się uszkodziły i one później za każdym razem mi się rozsypywały. Ja je próbowałam prasować, próbowałam je tam, wiecie, przygnieść, a one cały czas się rozsypywały i już miałam taką po prostu paletkę ubrudzoną wiecznie w tych cieniach, że stwierdziłam, że nie jestem w stanie dłużej tak żyć. Więc się ich pozbyłam. I to był cień pocisk i cień służbowy, czyli takie dwa cienie w odcieniach kaki, militarnej zieleni. No niestety pozbyłam się ich, zresztą też były już trochę starsze, także te blaszki sobie zostawiam, bo mogą mi się do czegoś przydać, ale to tak jeżeli chodzi o produkty, które wyrzucam, a ich nie zużyłam. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do denek. Jeden z produktów, którego nie spodziewałam się zobaczyć już w tym miesiącu, a jednak się udało, jest to mgiełka utrwalająca makijaż ze Stars, ta, która powstała we współpracy z Wedlem, pachnąca czekoladą. Była to bardzo fajna mgiełka, ale tak jak patrzyłam, wiecie, jak ten progres idzie, to wydawało mi się, że jeszcze troszeczkę mi na tym dnie zostanie, a zużyłam tą mgiełkę tak naprawdę przed końcem miesiąca, nie wiem, może w drugiej połowie gdzieś miesiąca, więc tak naprawdę jakbym jeszcze jej miała, to jeszcze bym jej trochę poużywała. Jakoś tak wyszło, że w tym miesiącu może więcej, ciężko powiedzieć. Używałam też trochę cieni na mokro, więc może dlatego. W każdym razie jest ona już puściutka. Nic nie słychać w środku, nic nie ma w środku, jest już pusto, mgiełka jest zużyta, więc tak naprawdę obecnie mam tylko jedną mgiełkę w swoich zbiorach i jestem z tego bardzo zadowolona. Mówiłam Wam w poprzednim update'cie, że prawdopodobnie w tym miesiącu nie zużyję za specjalnie cokolwiek i jedyne rzeczy, na które liczyłam, że je zużyję, to będzie to maskara i będzie to puder i ani jednego z tych produktów nie zużyłam, ale zużyłam właśnie inne rzeczy, których się w ogóle nie spodziewałam, że w tym miesiącu mi pójdą. I jeden z takich też bardzo dla mnie ekscytujących produktów to jest ta baza z Flower Nose. No słuchajcie, puściutko zużyłam. I to nawet bym powiedziała, że tak bezwysiłkowo, no po prostu starałam się po nią sięgać jak najczęściej, ale nie to, że tam wiecie, używałam teraz kilogram tego na twarz, żeby to zużyć. No jakoś tak wiecie co, może po prostu te opakowanie się wydaje tutaj większe z zewnątrz, a mniejsze jest wewnątrz, że udało mi się w tym miesiącu zużyć. Bardzo się cieszę, bo już miałam ochotę na coś innego niż ta baza. Ta baza była taka bardzo mocno nawilżająca i ładnie ogólnie buzia wyglądała po niej, chociaż ona jest taka bardzo specyficzna w konsystencji, to na twarzy wyglądała ładnie, bo dawała taki mokry blask, takie mokre nawilżenie, ale też przez to moja skóra trochę szybciej się po niej, no wyglądała jakby się błyszczała, bo po prostu ta mokrość taka robiła taki efekt. Więc bardzo się cieszę. Ja sobie ten słoiczek umyję i na pewno zostawię na coś, bo mi się przyda, bo jest po prostu bardzo ładny. Także jest ogromny sukces i mega się z tego cieszę. Mega się z tego cieszę. Tu w sumie też się nie spodziewałam, ale mogłam przewidzieć, że udało mi się zużyć konturówkę Parawka z Glam Shopu. Tutaj już, zobaczcie, jest na maksa wszystko wykręcone. No i nie mam w środku nic, już nie maluje ta kredka, nawet jak z całej siły tutaj przycisnę, no to może minimalnie. Udało mi się zużyć tą konturówkę i jeżeli chcemy zużywać konturówki szybciej, to warto je nakładać na całe usta. Ja często nakładam konturówki, kiedy na przykład nakładam na wierzch jakiś bardziej nawilżający produkt, czy błyszczyk, czy szminkę taką nawilżającą, no bo to przedłuża mi trwałość makijażu. Cieszę się, że udało mi się ją zużyć, bo już była taka, robiła się suchawa. Nawet raz, jak jej używałam, to kawałeczek mi się ułamał, bo wiecie, za mocno przycisnęłam i się odłupał. No bo właśnie była przez to, że była sucha, to trzeba było tak troszeczkę ją mocniej poużywać. I moim sposobem na nią było to, żeby używać ją na przykład na jakieś takie leciutko nawilżone usta. Na przykład nakładałam odrobinkę błyszczyka albo balsamu do ust i wtedy ona fajnie sunęła. Więc taki trik, jeżeli macie taką już lekko podeschniętą konturówkę, to można w ten sposób sobie ułatwić jej używanie i
zużywanie. Tak to była bardzo, bardzo spoczko. Nie spodziewałam się, że tak szybko ją zużyję, bo to był taki trochę nie do końca kolor, po który sięgam, tak wiecie, instynktownie, ale się udało. Kolejna rzecz, też bardzo się cieszę i też się trochę nie spodziewałam, że to nastąpi w tym miesiącu. Jest to, słuchajcie, bronzer z Glam Shopu. Ja go miałam w innym opakowaniu, zaraz Wam pokażę, natomiast zaczęłam go w ogóle, to opakowanie, zużywać w ubiegłym roku, jak się nie mylę, i miałam po prostu wyzwanie, żeby tam zużyć chyba do połowy, ja już nawet nie pamiętam, słuchajcie, ale w tym roku postanowiłam wrócić do tego bronzera i sobie właśnie poużywać tak, żeby go całkowicie zużyć i tutaj już jest takie puściutkie opakowanie, a miałam tą cząstkę przyłożoną do tego kółka. I tutaj możecie zobaczyć w ogóle jakieś takie nowe kolorki, ale to jest ta krateczka, to jest ta dziurka, w której był bronzer i możecie zobaczyć, że już tego bronzera nie ma. Gdzieś tam na brzeszkach to już nawet nie da się tego wyciągnąć, to już będę musiała po prostu sobie wyczyścić, wiecie, jakimś takim dezynfekującym preparatem, żeby to umyć. Natomiast no, udało mi się zużyć ten bronzer, bardzo się cieszę, bo on już był wiekowy. Tutaj nie mam zapisanej daty, ale to w takim razie będę miała na telefonie. Ale w każdym razie on już był po PAO. Także fajnie, że się udało, wiecie, przed jakimś takim śmierdzeniem, zepsuciem się go zużyć. Także kolejny sukces. No i mogę, że tak powiem, wrzucić do puli moich wszystkich danych to opakowanie, bo tak to miałam ten bronzer na wyzwaniu, a teraz już zużyłam do końca, więc też jestem mega podjarana tym tematem. I ostatni produkt, którego również nie spodziewałam się zużyć w tym miesiącu, ale był ze mną już od dłuższego czasu i przeszedł ze mną, no, całkiem długą drogę. Zresztą zobaczcie sami. Tak, kochani, właśnie nadeszła ta wiekopomna chwila, jak w zasadzie po 2,5 roku zużywania udało mi się zużyć paletkę naturalnie różowa z Glam Shopu. Zobaczmy sobie wspólnie, jak się ona obecnie prezentuje, a widok jest bardzo ekscytujący. No dacie wiarę, patrzcie, jaka dyskoteka. Ja cię kręcę, no po prostu... O, aż taka, aż... Czym się lekko wzruszyła? Nie no, słuchajcie, to jest widok, o którym marzyłam od 2,5 roku. Nie spodziewałam się, że ta podróż będzie trwała tak długo, ale udało się. Udało się, zużyłam paletkę cieni
Wprawdzie 9, ale 9 to nie 4, ani nie 3, prawda? To jest niezłe wyzwanie. Miałam z nią sporo przygód, bo była wspaniała. Bardzo lubiłam tą paletę, nadal ją lubię, chociaż jakby ktoś z Was planował mi ją kupić, to wypchajcie się, ok? Nie chcę już się więcej widzieć, ale pracowało mi się nią naprawdę cudownie, bo była bardzo uniwersalna. Ja używałam jej, zresztą pamiętacie, ja używałam jej na oczy, używałam jej na policzki jako róż, jako rozświetlacz, na dekolt jako rozświetlacz. Niektóre kolory łączyłam z błyszczykami, z innymi pomadkami, żeby stworzyć jakieś takie oryginalne odcienie, więc naprawdę fajnie mi się nią pracowało i tak wszechstronnie. No i teraz pytanie, czy da się w ogóle, wiecie, zużywać takie produkty w Project Pan? Uważam, że jak najbardziej tak. Wszystko zależy od tego, jak Wy pracujecie z kosmetykami i z makijażem. Bo jeżeli na co dzień malujecie się tak bardzo, powiedzmy, standardowo, użytkowo, nie potrzebujecie codziennie wyglądać inaczej, tylko wiecie, robicie sobie taki klasyczny, upiększający makijaż, to myślę, że taka jedna neutralna paletka jest spokojnie do zużycia, na pewno w szybszym tempie niż ja zużywałam to, bo oprócz malowania się tą paletką, ja musiałam nagrywać odcinki o innych produktach, robić jakieś inne makijaże, do których ta paletka nie pasowała. Więc, że tak powiem, to, że ja zużywałam ją przez 2,5 roku, nie znaczy, że u Was to będzie trwało aż tak długo, ale no, udało mi się. Jestem mega podekscytowana. Czy pojawią się kolejne palety w Project Pan? No way! Nie no, słuchajcie, jak będę miała może jakąś taką mocno zjechaną paletę, taką mocno zużytą, jakby czemu nie? Może będę sobie wrzucała czasami jakąś paletę na wyzwanie, żeby użyć ileś tam razy, czy żeby przez miesiąc użyć, albo żeby dosięgnąć denek w każdym cieniu, albo coś. Być może tak, ale tak, żeby skupiać się przez ponad 2 lata, przez 2,5 roku na tej samej kolorystyce, no way. Słuchajcie, ja dzisiaj jak usiadłam do malowania się, no to oczywiście wyciągam sobie wszystkie kosmetyki z Project Pan, no i używam je jakby w pierwszej kolejności. Jeżeli czegoś nie mam, no to wtedy biorę sobie jakiś inny kosmetyk. I tak miałam, okej, co mam zrobić na oczach? Ej, nie wiem, co mam zrobić na oczach, nie? Ja nie muszę sięgać po to. Co ja mam zrobić w ogóle? Także to było mega fresh dla mnie odczucie, że nie muszę jakoś tak na siłę po cokolwiek sięgać, ani po kredkę, ani po cienie. Wow, to jest new sensation dla mnie, w ogóle szok. Myślę, że fajnie będzie dla mnie teraz odpocząć od zużywania produktów do oczu i móc używać kompletnie tego, czego chcę. Będzie mi też łatwiej prowadzić kosmetyczkę miesiąca, będę pewnie częściej sięgała po te produkty z kosmetyczki miesiąca, ale też z innych moich produktów, całej mojej kolekcji kosmetycznej, więc fajnie, cieszę się. Nie twierdzę, że nigdy nie wrócę do używania w jakimś tam stopniu, czy zużywania cieni, ale póki co na pewno robię sobie przerwę, to główienko, nie wiem, w jakąś ramkę trafi albo coś, bo zobaczcie, no to teraz wszyscy, którzy mi kibicowali w zużywaniu paletki naturalnie różowa, zostawiają różową emotikonkę w komentarzach. Muszę wiedzieć, ile Was było. Także moi drodzy, udało mi się zużyć 2, 4, 5 produktów. No i teraz przechodzimy do aktualizacji. Tutaj też mam kilka produktów, które wyglądają naprawdę już apetycznie. Także pokażę Wam, jak idzie mi dalszy progres z pozostałymi kosmetykami. No właśnie, spodziewałam się, że zużyję w tym miesiącu tusz Zalotka i powiem Wam, że on tak naprawdę już tak można by było go nawet do zużytych zaliczyć, ale tak jeszcze tak czuję, że parę razy uda mi się jej użyć, bo ostatnio w ogóle wyhaczyłam taki tip, że wiecie, jak maskara się kończy, no to tak na tych włoskach już nie ma za wiele, ale tutaj na tej dupce, na samej górze, zawsze zostaje taki blob, no nie? On pewnie tak z dna, gdzie już tam maskara nie sięga. I ja zaczęłam robić tak, że tak nakładam tego blopa tak na rzęsy, a potem sobie tuszuję. I w ten sposób jeszcze wydaje mi się, że spokojnie parę razy mogę tą maskarę wykorzystać. Już tak czuć, że jest taka już bardziej sucha, ale jeszcze na parę razy spokojnie mi starczy. Więc myślę, że możemy się spodziewać denka w kolejnym miesiącu, bo to jest, wydaje mi się, że taka formalność, żeby tą maskarę zużyć. Spodziewałam się również, że zużyję, matko, już mi się plącza język, że zużyję próbkę pudru Chanel. Ostatnio nie pokazywałam
pokazywałam Wam, jak on wygląda w środku po zdjęciu takiej tej osłonki, ale pokażę Wam na zdjęciach. W każdym razie tutaj nie zostało mi go jakoś dużo, ale jeszcze troszkę mi zostało. Także wydaje mi się, że to też będzie denko w przyszłym miesiącu. Tutaj ten produkt wrzuciłam sobie jako takie wyzwanie, ponieważ nie jest to pełnowartościowy, pełnoprawny produkt, tylko taka próbka od mojej Wicki. W ogóle puder jest bardzo fajny, także powinno mi się udać zużyć go w tym miesiącu. Z nudnych rzeczy, no to jeszcze cały czas mam maskarę tą granatową i taką maskarę do brwi z NYX-a. Używam jej sporadycznie, no bo zużywam sobie mydełko, także te produkty cały czas są ze mną i jeszcze trochę do ich zużycia. A propos mydełka, no to ono prezentuje się w ten sposób. Tutaj już tak dobiłam do dna, do brzegu, dobiłam do brzegu, no i tak staram się z brzegu wygrzebywać. Mówiłam Wam, że to mydełko już trochę mi podeschło i robi się taki biały nalot, więc zdarzyło mi się raz albo 2 razy. Wydaje mi się, raz na pewno, ale czy 2 razy? Kurczę, nie pamiętam, ale tak wiecie, ściągać nadmiar tego białego, żeby jeszcze to, co jest pod spodem czarne, żeby móc zużywać. Więc teraz sobie tak robię, że biorę z brzegu, czyszczę ewentualnie tą taką suchą część i biorę po prostu sobie z brzegu, także wydaje mi się, że no, na pewno nie zużyję całego tego mydełka, no bo część muszę jakby usuwać i wywalać, ale no ile mi się uda, tyle mi się uda. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko progres, jak na taki produkt, którego jest naprawdę bardzo dużo w tym opakowaniu, także ja tam się jaram. Już mniej przyjemnie mi się go używa, przez to, że jest właśnie taki trochę suchawy, trzeba tak z nim kombinować, ale wiecie, ja jestem zdeterminowana, okej? Także dam radę. Możecie obstawiać, ile czasu jeszcze mi zejdzie ze zużywaniem. 1, 2 miesiące, 3... Z 3 może? Nie mam pojęcia. Mam tutaj również puder Woalka i tutaj no wiadomo, że tutaj nie będzie tak tego progresu widać, no bo jest to produkt wypiekany, wypukły, jest go sporo, też nie dużo się go nabiera, przez to, że jest właśnie taki prasowany, ale ja widzę, że on jest trochę bardziej wypłaszczony, szczególnie z tej strony tutaj. Jestem ciekawa, czy to będzie widać. Także jakiś tam progres na pewno jest. Tutaj by się przydała, wiecie, taka waga jubilerska, żeby sobie gramaturę ważyć. Może w przyszłym roku, jak będę prowadziła dalej projekt, a pewnie będę, to może w końcu sobie kupię taką wagę i właśnie tego typu produkty, wydaje mi się, że wtedy będzie łatwiej widać ten progres, no bo tutaj nie widać, nic nie widać, aż się dopiero zacznie, wiecie, po wielu miesiącach coś dziać, a tak to byśmy wiedzieli, że faktycznie coś się zużywa. W każdym razie, no na razie nie mam, także na razie tylko domysły. No i a propos tego makijażu, nie wiedziałam co dzisiaj zrobić i zrobiłam w ogóle takie, wiecie, fiku-miku i bardzo mi się to podoba. Kredeczka, jej jest cały czas całkiem sporo. Ja ją brałam w zasadzie do projektu, ona była taka w miarę nowa, w sensie taka, że praktycznie nieużywana, więc nie będzie na pewno tak szybki progres jak przy takich, wiecie, już mega zużytych kredkach. Zobaczcie, tyle jej jest jeszcze. Nie ma dużego zużycia, jak sobie patrzę na takie porównanie. Też jest ta kredka taka ciemniejsza, więc nie walę jej bardzo dużo, żeby właśnie nie mieć takiego efektu przerysowanych, ciężkich, ciemnych brwi, ale właśnie jak sobie tak wiecie, troszkę uzupełnia nią braki, to jest ok ten odcień. Nie spieszy mi się, bo wiecie, te kredki tak się w miarę szybko zużywają, ale no jeszcze jest jej sporo, więc tutaj się na pewno nie spodziewamy szybkiego powrotu do śmierci. Czuję, że wstąpiły we mnie jakieś nowe moce po zużyciu tej paletki i mam po prostu taką pozytywną energię dzisiaj. Mega się jaram. Pokażę Wam pomadkę. To jest przełożona do tego opakowania pomadka z Hean 714 Desert Flower, już niedostępny odcień i obecnie prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że zużyłam całkiem sensownie. Tutaj była taka cieńsza warstwa tej pomadki, a tu jest taka grubsza i jeszcze trochę, wiecie, ja taką z góry brałam, więc wydaje mi się, że teraz będzie może mniej ten progres widoczny, bo tu jest właśnie taki grubszy blob. Bardzo lubię używać tak właśnie palcem, doklepać do ust i na policzki też bardzo lubię tą pomadkę, więc słuchajcie, progres jest widoczny, coś się dzieje, jest spoko, więc to na pewno nie będzie zużycie w miesiąc, ale jestem naprawdę już na
jak to się mówi, na dobrej drodze. Chciałam być na bliskiej drodze, ale mówię, coś mi się nie zgadza. No i a propos szminki, no to wiecie, że zużywam również tą z Yves Saint Laurent, która kiedyś była w moim projekcie jako wyzwanie i chciałam ją zużyć, tak wiecie, tak na płasko powiedzmy, czy tam do jakiegoś momentu. I w tym roku wzięłam ją sobie ponownie i to jest to, co z niej zostało. No i myślę, że to też wygląda całkiem obiecująco. Zobaczcie sobie, że zostało jej naprawdę niedużo. Tutaj z brzegów dużo wyczyściłam tego produktu i tak naprawdę już parę razy też tak właśnie z góry sobie nabierałam, bo była taka grubsza, wyższa górka tej pomadki i też właśnie tak troszkę z góry ją sobie zbierałam. Wydaje mi się, że spokojnie w tym miesiącu powinno mi się udać ją zużyć. Lubię ją sobie mieszać właśnie z jakimś bronzerem i robić sobie taki bardziej stłumiony odcień różu. Dzisiaj w ogóle mam na policzkach to, właśnie połączone z bronzerem i uważam, że to wygląda pięknie, a jak mam ochotę na jakiś żywszy policzek, no to właśnie tak na czysto, że tak powiem, sobie używam. Na usta raczej nie używam, bo taki bardzo żywy ten kolor, więc mam taki plan, żeby się właśnie skoncentrować tak porządnie na tym produkcie, żeby w tym miesiącu zużyć, bo wiecie, można zapomnieć, można sobie używać czegoś innego, a to będzie leżało, a może już być zużyte, więc wiadomo, co wolimy. Opcja leży i czeka, czy opcje zużyte? Wiadomiks, nie? No i mogę Wam jeszcze pokazać mój błyszczek. Tutaj też całkiem fajny progres, zobaczcie sobie. Tutaj był taki, wiecie, na początku i teraz zużyłam tyle. Całkiem fajnie to wygląda. Ten błyszczek trzymam w lodówce, chciałam powiedzieć. Co mi jakieś dziwne słowa przychodzą do głowy. W łazience. Wiecie, to taki mój błyszczyk pielęgnacyjny. Używam zamiast balsamu rano po pielęgnacji, czy wieczorem właśnie, czy tam w ciągu dnia czasami sobie reaplikuję. No i tak właśnie idzie. To jest naprawdę świetny jakby sposób na zużywanie produktów do ust. Jeżeli macie bardzo dużo błyszczyków, pomadek, nawilżających balsamów koloryzujących, szminek, słuchajcie, porozkładajcie je sobie po chacie gdzieś i zużywajcie i trzymajcie w miejscach, gdzie dużo przebywacie. Czyli na przykład właśnie w lodówce. No widzicie, coś nie styka dzisiaj chyba na złączach. W łazience jako produkt pielęgnacyjny. Na przykład postawić sobie przy łóżku przed spaniem, zawsze możecie sobie posmarować delikatnie na nawilżenie nocne. Czy na przykład zabrać jakiś do torebki produkt, żeby w razie czego mieć właśnie coś takiego na szybko do użycia. Czy zostawić sobie jakiś produkt w pracy, żeby tam też mieć do, wiecie, używania. Po prostu porozkładajcie sobie w różnych miejscach te produkty i naprawdę one się wtedy zaczynają zużywać, bo jak są wszystkie w jednej kosmetyczce, czy w jednej szufladzie, tak jak w moim przypadku, no to są mniej używane niż jak mam na przykład jeden w torebce, jeden w łazience i jeden gdzieś tam, no nie? Także polecam tą metodę już się tutaj coś brzydko ułożyło. W każdym razie wydaje mi się, że za miesiąc jeszcze tego nie zużyję, że tak jeszcze troszeczkę mi zostanie, ale z tego progresu jestem bardzo zadowolona, więc fajnie. Przedostatni produkt, mój korektor z RMS. Myślę, że tutaj już możemy być lekko, nieco podekscytowani, bo wygląda całkiem fajnie. Ta dziurka, tutaj ten pępek już jest naprawdę spory. No i widzimy, że tak ten produkt zostaje coraz bardziej na brzegach. Już niektóre pędzelki, które używałam do niego, żeby wyciągnąć, już tak nie do końca tutaj dobrze pracują. Już muszę używać trochę mniejszych, żeby lepiej po tych brzegach mi było ten kosmetyk wyciągać. Ostatnio używam go bardzo często właśnie tak punktowo na twarz, więc nie tylko pod oczy, ale właśnie tam, gdzie mam jakieś mocniejsze zaczerwienienia i całkiem dobrze mi się sprawdza. To nie jest mój ulubiony korektor na świecie, ale bez problemu go zużyję w takich codziennych, lekkich makijażach. To on mi nie robi problemu. No i na koniec też bardzo ekscytujący update i nawet tak liczyłam pod koniec to, że kurczę, może nawet będzie denko. Nie ma denka, ale zobaczcie, jak wygląda aktualnie mój rozświetlacz. Tak, tutaj jest wciąż ten rozświetlacz, zobaczcie, tutaj w brzeszkach, tu i tu. Bardzo niedużo go zostało. Jest to produkt, który wrzuciłam na wyzwanie, ale no myślę, że w tym miesiącu bez problemu to wyzwanie uda mi się osiągnąć, bo tutaj zostało naprawdę symboliczne kilka użyć tego rozświetlacza. Bardzo mi się go przyjemnie używa, bardzo go lubię. Dzisiaj też mam go na policzkach.
Mega mi się podoba, ale też się cieszę, że jeszcze nie zużyłam go całkowicie, że jeszcze troszeczkę go mam. Jeżeli macie jakieś kosmetyki, które bardzo lubicie, ale no wiecie, że jak nie będziecie ich używać, no to się zepsują, no to właśnie wrzucajcie sobie takie kosmetyki na wyzwania. Na przykład użyjcie 50 razy, 100 razy, albo do jakiegoś momentu, do połowy, 1/3, 2/3, tak żeby po prostu nacieszyć się tymi swoimi ulubionymi kosmetykami, które kupiliście za swoje ciężko zarobione pieniądze. Nie wyrzucamy pieniędzy do kosza na śmieci, tylko niech one lądują na naszej twarzy chociaż, ok? Zostało nam już tylko wrzucić kilka produktów nowych do projektu w zamian za te, które się zużyły. Tutaj już na pewno wiem, że zamiast tej bazy Flower Nose będę używała sobie bazy Blanket ze Stars. Mówiłam Wam w kosmetyczce miesiąca, że ostatnio bardzo często po ten produkt sięgam. Zastępuje mi w zasadzie podkład. Używam tego, bo ta baza jest taka leciutko koloryzująca. Troszkę korektora w miejsca, które tego, wiecie, bardziej wymagają i jakby nie mam potrzeby używania czegoś więcej, czegoś cięższego, więc myślę, że to będzie bardzo fajny produkt właśnie na ten okres letni, gdzie wiecie, tak nie chce się nosić zbyt ciężkich makijaży, ale ładnie to się chce wyglądać, nie? Tutaj będzie mi tylko ciężko, wiecie, tak ocenić jakby poziom, bo ta baza jest dosyć gęsta i ona tak się, wiecie, tak nierówno tutaj układa, więc nie wiem, czy po prostu będę tutaj robiła jakieś zdjęcie tak stąd, ale nie będzie za bardzo tutaj czegokolwiek widać. Nie ułożę tego produktu tak, żeby było, wiecie, na jednym poziomie wszystko, więc nie wiem, czy będę w stanie jakoś tutaj Wam, wiecie, oceniać właśnie poziom zużycia, więc na pewno biorę sobie jako nowy produkt tą bazę Stars Blanket. Zużyłam konturówkę, więc już przygotowałam sobie kolejną i będzie to również konturówka z Glam Shopu, ponieważ ona jest też jedną z takich trochę starszych u mnie i jest to orzech kakaowy. Bardzo ładny odcień, taki nudziakowy. Zobaczcie, taki nudziak, ale troszeczkę cieplejszy, jakby z lekką nutą brzoskwini. Bardzo fajny, wydaje mi się, że będzie w miarę uniwersalny do różnych pomadek, błyszczyków i produktów do ust i do wielu makijaży. Wydaje mi się, że powinien pasować. I zobaczcie, ile tego jest. Całkiem sporo. Zobaczcie, całkiem sporo jest tej konturówki. Także na spokojnie będę sobie ją zużywała jako kolejna konturówka. Kocham zużywać konturówki, naprawdę. To mi sprawia ogromną przyjemność. Jeśli chodzi o bronzer, to pomyślałam sobie właśnie o jednym z tych dwóch bronzerów, które mam tutaj. Mianowicie, któryś z tych. I tak, tutaj jest Glam Shop opalenizna. To jest taki stick kiedyś był. W jakiejś takiej kolekcji on wyszedł. Kwiat paproci chyba? Tak mi się wydaje. No to on jest tutaj. A tutaj jest Danessa Myricks Balm Contour i ogólnie ten jest trochę starszy, ale ten jest bardzo ciepły. On jest taki właśnie wręcz żółtawo-pomarańczowy, taki wręcz musztardowy delikatnie i ja wolę ten kolor jednak jak jestem troszeczkę opalona. Tutaj wydaje mi się, że przy bladej twarzy on też nie zawsze tak dobrze gra, więc stwierdziłam, że chyba poczekam na zużywanie tego właśnie tak do lata, aż wiecie, będzie takie mocniejsze słońce, a póki co będę zużywała sobie ten. I ta opalenizna jest wszak troszeczkę ciemna, ale spokojnie, wiecie, wystarczy wziąć troszeczkę mniej, dobrze sobie rozklepać. Dzisiaj właśnie mam tą opaleniznę na twarzy i no nie wiem, wydaje mi się, że nie wygląda jakby była jakaś za ciemna. Zresztą widzimy, że jest jej niedużo, bo na przykład ten od Danessy, no to jest prawie całe to, wiecie, cała ta dziurka wypełniona, a tego jest naprawdę niedużo, więc to będzie raczej taka szybka gratyfikacja moich starań. Może będę go używała trochę mniej, bo jest ciemny, ale jednak jest go mało. Także myślę, że na chwilę jeszcze skupię się na tym, będę miała zużyty i potem sobie wrócę jakby do Danessy, którą zużywałam chyba 2 lata temu. W Project Pan miałam ją na wyzwaniu. Także póki co wrzucam sobie ten. Już go w tym miesiącu też parę razy używałam. Myślę, że powinno pójść mi sprawnie. Także wrzucam sobie jeszcze ten kosmetyk w zastępstwie i takie, słuchajcie, trochę wyzwanie, trochę challenge. Mam tutaj taki cień bazę z Glam Shopu w odcieniu Kopciuszek. To jest czarny cień w kremie, ale mówię wyzwanie, no bo właśnie jest to czarny kolor, więc no tak się nie za często używa. Ale słuchajcie, ja mam go naprawdę już bardzo niedużo, bo ja używałam go często jako eyeliner, jako baza pod jakieś smoky eyes i tak dalej i mam go naprawdę niedużo. To jest w ogóle już wyjęty stoper od miesięcy i starałam się tak wygrzebać już szpatułką, wiecie, wszystko tak ze środka i tu mam tylko tak z brzeszku, nie wiem, czy to kamera złapie,
Ale tak, tutaj tylko w tym miejscu jest tak, wiecie, troszkę nałożone tej bazy i właśnie stąd będę sobie ją zbierała. I jak zużyję to, co jest tutaj właśnie, to wydaje mi się, że już więcej nie będę w stanie jej zużyć, bo tamto, co jest już na takich totalnie brzegach, ciężko mi jest to wygrzebać i jest już suche. Także powiem Wam tak, to jest... Czekajcie. O, to jest wszystko, co mi zostało z tej bazy i co jestem w stanie zużyć i co chciałabym zużyć. Więc wrzucam sobie to. Myślę, że jestem w stanie takie coś zużyć. To jest kwestia, nie wiem, zrobienia takiego fiku miku raz jakiegoś smoky eyes, może raz nałożenia na usta i tej bazy już nie powinno być moim zdaniem. Także może wyzwanie, a może właśnie pikuś, nie? Ona już tak, wiecie, wszystko brudzi dookoła, także fajnie by było się jej pozbyć. Także wrzucam jeszcze sobie taką bazę. Także mamy tutaj 4 nowe produkty w projekcie. Zatem, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki. Wydaje mi się, że obecnie zużywanie kosmetyków będzie jeszcze przyjemniejsze, jak pozbyłam się mojego, że tak powiem, pierwotniaków wszystkich. To jest mama wszystkich pierwotniaków, bo to był pierwszy produkt z pierwszej jakby mojej edycji Project Pan, czyli z pierwszego roku zużywania i on się ciągnął za mną i ciągnął. Także pierwotniak pierwotniaków, mama wszystkich pierwotniaków projektowych jest dead. Liczę, że będzie w tym miesiącu jeszcze więcej kolorowych, kreatywnych, zwariowanych makijaży i będą mi sprawiały ogromną przyjemność. Także życzę Wam również, żebyście mieli ogromną przyjemność ze zużywania Waszych kosmetyków i cieszenia się Waszą kolekcją. Jeśli potrzebujecie wsparcia w zużywaniu i Wam ciężko zmobilizować się do niekupowania i zużywania, to zapraszam na naszą grupę wsparcia Project Pan Polska. Tam wspieramy się, pokazujemy swoje progresy i jest to mega motywujące. Jeżeli lubicie tego typu update'y, zostawcie mi kciuka do góry, jakiś komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!